Dzień dobry, ja się nazywam Ewa Zapora, pracuję na co dzień w Instytucie Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku. Dziękuję organizatorom za zaproszenie, ale szczególne podziękowania serdeczne i z całego serca płynące składam na ręce pani Agnieszki, która po prostu wspierała tutaj cały zespół Politechniki Białostockiej w tym, żebyśmy tutaj dotarli i żebyśmy się mogli podzielić swoimi wynikami badań, swoimi kierunkami, które realizujemy, ponieważ wszystko to będą osoby, które tworzą innowacje na Politechnice Białostockiej. Pracuję w Instytucie Nauk Leśnych, więc ktoś mógł powiedzieć, że Politechnika i tutaj las. Otóż nic bardziej mylnego, ponieważ kształcimy inżynierów leśnictwa, prowadzimy badania w zakresie użytkowania lasu, hodowli lasu. To, czym się zajmuję ja i mój zespół, jest to typowe użytkowanie lasu. Są to projekty środowiskowe, jak Państwu pokażę, ale jest to też wyjątkowy przykład interdyscyplinarnych badań. Dlatego, że wszystkie aplikacje, produkty, projekty, licencje, które sprzedaliśmy, to są wszystko oparte o środowisko przyrodnicze. Celowo napisałam taki tytuł wystąpienia, żeby jednak było wszystkim i o niczym, żeby Państwa przeprowadzić jakby trochę przez tę ścieżkę, opowiedzieć Państwu historię, czym się zajmujemy, kto jest za to wszystko odpowiedzialny, jakie są kierunki rozwoju badań, ale również w niektórych przypadkach powiem, jak ta nauka się komercjalizuje, jak współpracujemy z różnymi jednostkami, więc mam nadzieję, że Państwa to zaciekawi i z taką również prywatną wiedzą wyjdziecie po tym wykładzie moim, również dokonując prywatnych wyborów w sklepie, gdy będziecie pewne produkty kupowali albo zwracali na nie dużą uwagę. Dobrze, to ja już może zacznę. Szanowni Państwo, kiedy w latach 40. i 50. odkryto, znaczy nie odkryto, tylko w tych latach były to lata świetności antybiotyków. Aleksander Fleming w sumie odkrył antybiotyki przez przypadek. Dostał potem za to Nagrodę Nobla. Pojechał na wakacje, zostawił, można powiedzieć, nieporządek w laboratorium swoim. Pomyślał sobie, jakoś zapomniał umyć szalki Petriego, na których hodował bakterie. I okazało się, że przyjechał we wrześniu, no i w tym zlewie zobaczył te swoje szalki, które już były tam pokryte pleśnią. I jakież było jego zdziwienie, kiedy zobaczył, że na tych szalkach, na których pleśń wyrosła, nie ma tych bakterii, którymi się zajmował. I takim oto przypadkiem, bo wszystko jest kwestią przypadku, bo innowacje tworzą się i na granicy dziedzin, i też są kwestią szczęścia i przypadku. I tym sposobem odkrył penicylinę, która potem jak gdyby była rewolucją w świecie medycznym, dlatego że uratowała wiele istnień. Tylko że on już wtedy powiedział bardzo ważną rzecz, bo powiedział, że jeżeli nie będziecie się dobrze i w prawidłowy sposób obchodzić z tymi antybiotykami, to te bakterie, którymi ja się zajmuję, ale też i inne, uodpornią się na te antybiotyki. I tak też się stało, dlatego że nazywano je wcześniej Wonder Drugs i okazało się, że w ciągu zaledwie jednego pokolenia bakterie, czy to te, które nas otaczają, różne szczepy bakterii, uodporniły się na antybiotyki, że tak naprawdę słyszymy wszyscy o antybiotykooporności, że nie ma czym leczyć, bo nie działa, czy to w kontekście chorób ludzi bakteryjnych, czy też zwierząt. Na rynku nie ma nowych antybiotyków, czyli nie ma nowych syntetycznych antybiotyków wypuszczonych przez firmy farmaceutyczne, bo ich nie ma.
Więc no tak jakoś taka konsternacja jest i okazało się, że tak naprawdę oporność na antybiotyki to jest jeden z najważniejszych globalnych problemów zdrowotnych teraz. Pokazuję tutaj Państwu takie dane, smutne, można powiedzieć, dla porównania rok 2020, pokazujący, ile ludzi umarło w wyniku oporności na antybiotyki na świecie i jakie są przewidywania, ile takich ludzi umrze z powodu tego, że nie będzie czym leczyć chorób w roku 2050, więc ta antybiotykooporność jest jak gdyby poważnym problemem i wszyscy się drapią w głowę, co tutaj zrobić, gdzie szukać pomocy, inspiracji, jak odkrywać nowe antybiotyki. Kolejna sprawa, choroby cywilizacyjne. Myślę, że tutaj każdy wie, że te choroby postępują i to, co się dzieje, jest zastraszające, że nowotwory, cukrzyca, choroby neurodegeneracyjne, czyli Parkinsona, Alzheimera, jest tego bardzo dużo. Śmiertelność wzrasta lawinowo. Również na slajdzie pokazuję Państwu, jakie są przewidywania od 2030 do 2050 roku, jeśli chodzi o zachorowalność. Wszystko to jest trendem wzrostowym. I tak naprawdę to są choroby, na które nie ma lekarstwa. Oczywiście wiodącym powodem śmiertelności na świecie są choroby nowotworowe. I to jest największa epidemia, na którą jakby nie ma lekarstwa. Nie tylko ludzie chorują, zwierzęta chorują, zwierzęta się uodparniają na antybiotyki, również chorują na choroby wirusowe. Jest ich coraz mniej, nie ma ich czym leczyć. A jak wiemy, zdrowie zwierząt to też jest i życie ludzi, na przykład pszczół, więc nasze funkcjonowanie, ten dobrostan zwierząt to jest światowy priorytet także w odniesieniu do nas, jako do ludzi, którzy z tymi organizmami jak gdyby współistnieją na Ziemi. I to takie przykre i smutne, można powiedzieć. I tutaj taki czarny slajd, ale za chwilę będzie zielony, więc może taki trochę będzie optymistyczny. Czyli można powiedzieć, że jako ludzkość dotarliśmy do pewnej ściany i tak naprawdę można pomyśleć sobie, że co teraz trzeba zrobić. I Albert Einstein powiedział, spójrz głęboko w naturę, wtedy wszystko zrozumiesz lepiej. Bardzo podobne stwierdzenie również sformułował wspomniany wcześniej Fleming, który powiedział, że on odkrył penicylinę, bo natura ją wyprodukowała, a on ją tylko odkrył. A więc pomyśleliśmy sobie, bo to, co Państwu będę mówiła i to, co będę opowiadała, to jest pomysł i działania garstki osób. To nie jest instytut kilkuset czy kilkudziesięciu osób. To jest 7 osób, można powiedzieć. I to są ludzie, którzy pochodzili z innych światów, czyli reprezentowali absolutnie różne kierunki naukowe, dyscypliny i wiedzę. I przez zupełny przypadek myśmy się spotkali i to, co robimy, mam nadzieję, że nam jakby wychodzi. To jest ten zespół mały w lesie, to nie Photoshop, a tak naprawdę niektórzy z nas chodzą po tym lesie. Ja też z przyjemnością, jak tylko mogę i nigdzie nie jeżdżę, to po tym lesie w kaloszach chodzę, bo lubię. Co my robimy, proszę Państwa? Instytut Nauk Leśnych, tak jak powiedziałam, jest częścią Politechniki Białostockiej, ale ma coś, dzięki czemu to wszystko, co robimy, jest możliwe. Dzięki funduszom europejskim w 2015 roku mogliśmy wybudować i ekstremalnie dobrze wyposażyć Centrum Naukowo-Badawcze, które jest zlokalizowane na skraju Puszczy Białowieskiej. Więc mamy swoje centrum badawcze. Nie musimy nigdzie daleko jeździć, wystarczy, że wyjdziemy w centrum i jesteśmy w lesie. I to jest coś, co jak gdyby na tamten czas było strzałem w dziesiątkę, dlatego że ludzie,
którzy prowadzą badania związane z przyrodą i z lasem, to są zazwyczaj ludzie, którzy są związani z tą naturą bardzo mocno. I oni muszą mieć warunki pracy nie w centrum Warszawy, tylko właśnie w lesie. I dlatego po prostu takie tutaj, a nie inne zdjęcie. Pokażę Państwu również, że to wszystko, co robimy, to jest i doświadczenie kilkudziesięcioletniej pracy, bo mamy tutaj kolegów i koleżanki w różnym wieku, z różnym bagażem doświadczeń, ale także opowiem o tym, jak do pewnych innowacji dochodzimy dzięki współpracy. I nie tylko współpracy krajowej, chociaż w głównej mierze tak, ale też i tej międzynarodowej. Tak jak powiedziałam, to wszystko nie byłoby możliwe dzięki nie pieniądzom, dzięki nie kasie, za pomocą której, za pomocą tych milionów złotych byliśmy w stanie wyposażyć nasze centrum. Myślę, że nie ma lepiej wyposażonego centrum mikroskopowego niż to, które my mamy. Powiem Państwu, tak podzielę się swoją takim doświadczeniem, ponieważ dużo jeżdżę po świecie, dużo bardzo podróżuję razem z kolegami, mykologami. I jeszcze Hajnówka to nieduże miasto, około 20 000 mieszkańców, więc Centrum Naukowo-Badawcze w takim małym mieście to taki ewenement. Oczywiście lokalni ludzie nie zdają sobie sprawy, co my tam mamy, natomiast ludzie na świecie doskonale wiedzą, czym my dysponujemy. I o ile jeszcze wcześniej człowiek taki ze wschodu, można powiedzieć, jeździł po tym świecie trochę taki niepewien tego, czym dysponuje. Natomiast jak odwiedziliśmy i Europę, i Amerykę Środkową, i Południową, i Północną, i Azję, i topowe ośrodki, które się zajmują takimi badaniami jak my, i porównaliśmy zaplecze, no to po prostu powiem tak, że nie mamy się absolutnie czego wstydzić i to ci z tych największych ośrodków przyjeżdżają do nas się uczyć na tym, co my mamy. Więc zachęcam też takich naukowców, którzy pracują na tej wschodniej ścianie, bo czasem może takie mają ograniczenie w głowie, że jednak to taka Polska niestety B, ale to nie jest Polska B, absolutnie. Więc dzięki temu możemy po prostu z podniesioną głową jeździć i pokazywać to, czym się zajmujemy. A te technologie to są bardzo różne, ponieważ te badania, o których będę mówiła Państwu, dotyczą jakby takiego całego przekroju. To są technologie i oparte na zielonej chemii, bo jesteśmy w takim, a nie innym miejscu, więc muszą być to techniki prośrodowiskowe. Oczywiście mamy zespół, z których każda z osób się specjalizuje w innych rzeczach. Natomiast zawsze, jeżeli projektujemy, jeżeli piszemy projekty, jeżeli wymyślamy coś nowego, zawsze z tyłu głowy mamy środowisko, bo znajdujemy się w takim, a nie w innym miejscu. Więc to jest jasne, że w naszym Centrum Naukowo-Badawczym nie możemy uprawiać syntetycznej chemii. Ja jestem chemikiem z wykształcenia, więc dla mnie to jest szczególnie istotne, żebyśmy szukali takich rozwiązań i nowych technologii, które możemy wprowadzić w swoje badania, które będą przyjazne środowisku. No i między innymi takie sprzęty mamy. Pamiętam, był to jeden z pierwszych, wówczas w 2015 roku byliśmy poza Puławami, które są ośrodkiem wiodącym, ale w północno-wschodniej Polsce nie było takiego miejsca, gdzie mogliśmy wykorzystywać na przykład ekstrakcję superkrytycznym dwutlenkiem węgla, więc takie technologie, które dopiero się rodziły, teraz są one już popularne, ale wtedy jeszcze absolutnie nie. No i to umiejscowienie naszego centrum na obrzeżach lasu jest absolutnie ewenementem. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście wiemy, że województwo podlaskie to 4 parki narodowe, mnóstwo lasów, a więc pola badawczego to my mamy tyle. Na pewno nie zjedziemy i nie zjedziemy tego w całości. Natomiast dlaczego Puszcza Białowieska? Ja się, proszę Państwa, zajmuję grzybami medycznymi. To są grzyby, to jest temat, który obecnie topuje, jeśli chodzi o innowacje i poszukiwanie substancji aktywnych, substancji, które będą adaptogenami.
To jest taka tematyka, która bardzo mocno interesuje świat naukowy. Dlaczego myśmy się tym zajęli? Ano dlatego, że poza tym, że mamy dwóch wspaniałych mykologów, czyli osoby, które się zajmują zawodowo grzybami, a to nie jest takie popularne zajęcie na świecie, bycie mykologiem to jest uprawianie nauki podstawowej. Jak wiemy, z finansowaniem nauk podstawowych jest różnie. Ludzie nie chcą chodzić po lasach, szukać, bo nie mają za to punktów. Nie ma też za bardzo funduszy, żeby tą naukę podstawową uprawiać. I w związku z tym z naszych obserwacji wynika, że coraz mniej młodych ludzi w Polsce, w Europie i na świecie w ogóle się tą mykologią zajmuje. Jeszcze w Polsce nie jest tak źle, natomiast już nawet te zachodnie kraje nie mają mykologów. Nie mają ludzi, którzy w prawidłowy sposób zbiorą i zidentyfikują te organizmy. Ponieważ Puszcza Białowieska jest europejskim hotspotem bioróżnorodności grzybów, to wśród mykologów na hasło Puszcza Białowieska po prostu oni od razu stają na baczność, pakują się i przyjeżdżają. W 2019 roku byliśmy współorganizatorem Europejskiego Kongresu Mykologów. Zapisało się 100 osób. To było organizowane przez Uniwersytet Warszawski. Ale kiedy zgłosili się do nas, czy my byśmy im pomogli w warsztatach terenowych, żebyśmy zrobili im w terenie dla tych mykologów i padło hasło Białowieża, to w ciągu 4 dni ze 100 osób zrobiło się 550, że nie mieliśmy gdzie ich tak naprawdę nawet ulokować w hotelach. Dlaczego? Dlatego, że Puszcza Białowieska. Jak ktoś się zapyta jakiegokolwiek mykologa na świecie, czy on wie, co to jest Puszcza Białowieska, on nie będzie wiedział, co to Lublin, Białystok, a może nawet Warszawa czasem, ale Puszcza Białowieska to on będzie doskonale wiedział, co to takiego jest, bo to jest Mekka grzybowa. No jak wszyscy wiemy, akurat ten las jest podzielony między dwa państwa. No teraz ze względu na sytuację nie prowadzimy współpracy, ale wcześniej taka współpraca była prowadzona. No i oczywiście ten las to jest też takie miejsce różnych tam politycznych, różnych niuansów, w które ja się nie będę wgłębiać. Ja traktuję to jako mój poligon badawczy i poligon badawczy mojego zespołu. Dlaczego ona jest taka unikalna? Ano, szanowni Państwo, dlatego, że jest to las, że są tam fragmenty lasu o charakterze pierwotnym. Jest to ostatni naturalny las w Europie i relikt takich lasów. Czyli są tam fragmenty takie, które nie były tknięte przez człowieka. I one świetnie funkcjonują. Z czego wynika ta unikalność? A mianowicie wartość wynika z dużej bioróżnorodności i tego, że jest to las mieszany. Tam są różne ekosystemy obok siebie. Raz jest bardziej, nie wiem, taki las łęgowy, raz jest bór, raz jest las mieszany. Po prostu jest tam cała mieszanina różnych ekosystemów. No i grzyby. Nam się wszystkim kojarzy, już się teraz kończy trochę ten czas grzybowy, ale nie tak do końca, bo oczywiście kojarzy się to nam z rozrywką. Bierzemy koszyczek, idziemy do lasu, zbieramy podgrzybki, kurki, opieńki czy cokolwiek innego. Natomiast nie wszyscy wiemy, że po pierwsze, grzyby to pierwsze eukaryotyczne organizmy na Ziemi, a co ciekawe, i to jest właśnie bardzo interesuje naszych mykologów, to, że tylko 10% wszystkich gatunków grzybów jest znanych w nauce. O ile wszystkie rośliny są opisane bardzo dobrze i odnalezienie nowego dla nauki gatunku rośliny to jest prawie niemożliwe, bo wszyscy już wszystko opisali. O ile wśród zwierząt, to czasem się coś jeszcze może znajdzie nowego w jakiejś jaskini na dnie oceanu czy gdziekolwiek, o tyle wśród grzybów to jest taki poligon badawczy, że odkrywanie nowych gatunków to jest tak jak sypanie z rękawa, jeżeli ktoś to potrafi robić. Ja pamiętam, jak zaczynałam 10 lat temu pracę na Politechnice, bo wcześniej 10 lat pracowałam na Uniwersytecie Medycznym i przychodziłam do moich kolegów i oni mówili, zobacz Ewa, to są nowe gatunki dla nauki, nikt ich wcześniej nie odkrył. No to ja aż nie deszcze chodziłem, myślę, matko święty, jak to nikt nie odkrył. I my tu w Hajnówce tak po prostu normalnie, że nowe,
No i potem już się do tego przyzwyczaiłam, że koledzy szukają grzybów i opisują nowe dla nauki gatunki. Więc to są oczywiście publikacje bardzo wysoko punktowane i bardzo wartościowe. Tak jak powiedziałam, Puszcza Białowieska to jest grzybowy hotspot bioróżnorodności w Europie. Występuje tam około 5000 gatunków grzybów. Prawie 400 gatunków to są gatunki z tak zwanej czerwonej listy grzybów i roślin. Proszę Państwa, jak idziecie na grzyby z koszyczkiem, no to zbieracie te, które znacie. Jakieś koźlarze, podgrzybki, ale to nie takie grzyby są w moim rozumieniu grzybami fantastycznymi. Fantastyczne grzyby to są takie, które są związane z martwym drewnem. Dlaczego? Te fantastyczne grzyby to grzyby nadrzewne, czyli te, które żyją na żyjących drzewach i te, które żyją na martwym drewnie. Wszyscy znamy, że to są huby. Po prostu tu jest jedna huba, tu jest druga huba. Tak po prostu czasem spadnie, nikt na to nie zwraca uwagę, gdy szukamy swoich podgrzybków. Okazuje się, że te grzyby pełnią fenomenalne funkcje. I właśnie to tak interesuje naukowców. Po pierwsze, Szanowni Państwo, grzyby rozkładające martwe drewno to jedyne organizmy na Ziemi, które produkują takie związki chemiczne, tak specjalistyczne, które są w stanie, jako jedyny organizm na Ziemi, rozłożyć martwe drewno, w ogóle drewno. A więc w przyrodzie nic innego poza grzybami nie jest w stanie rozłożyć drewna, czyli nie jest w stanie rozłożyć celulozy i ligniny, takich wielocukrów, które w tym drewnie występują. A więc grzyby, te nadrzewne, nadrewnowe, to są sprzątacze lasu. Zwyczajnie bez ich obecności w lesie nie byłoby możliwa obieg materii. To są absolutnie niezwykli chemicy i właśnie dlatego, że produkują setki związków bioaktywnych, to dlatego one tak interesują naukowców. I to na te grzyby, które są po prostu takimi, jak gdyby przypomnę, że oczywiście królestwo grzybów to tak trochę między zwierzętami, między roślinami. One jak chcą, to sobie tak spokojnie żyją na tym drewnie, albo na drzewie, ale jak już przyjdzie ten czas, to mogą wyprodukować takie związki, że to drzewo zabiją albo drewno rozłożą. Więc to jest inteligencja lasu. Ja zawsze mówię, że grzybnia to jest to, czego nie widzimy, to jest to, co jest pod ściółką. Wystarczy, że ręką rozgarniemy trochę ściółki, widzimy takie pajączki białe. Mówią ludzie, o to pleśń jakaś, nie. To jest grzybnia, to jest mózg grzyba, to jest internetowa sieć lasu, Szanowni Państwo, która produkuje związki. To, co my widzimy, jak zbieramy grzyby zwyczajne, takie jadalne, to jest wytwór działania grzybni, czyli to są owocniki. Szczególnie istotne, tak jak powiedziałam, są dla nas grzyby nadrzewne, a szczególnie ten, ja to powiem tak bardzo łopatologicznie, bo zdaję sobie sprawę, że nie jesteście Państwo mykologami, ja też nie jestem. To są takie grzyby, które mają rurki pod spodem i to one szczególnie są istotne z mojej perspektywy. Czasem jak chodzę z tymi moimi kolegami, mykologami i oni się tam, albo z ludźmi jakimiś, się ludzie podniecają, że znajdą jakiś ładny, fioletowy grzybek z blaszkami. To ja zawsze mówię, nie, blaszki nas nie interesują. Czyli szukamy rurek pod spodem. Dlaczego? Ponieważ wśród tych grzybów, które są grzybami, które mają ten hymenofor pod spodem z rurkami, to są tak zwane grzyby poliporoidalne, wśród nich największa jest liczba grzybów medycznych. Czy każdy grzyb to grzyb medyczny? Nie. Grzyb medyczny to taki, któremu udowodniono właściwości farmakologiczne. Udowodniono w badaniach in vitro, a przede wszystkim w badaniach in vivo. I te grzyby, którym udowodniono, możemy mówić, że to są grzyby medyczne. A więc nie wszyscy, Szanowni Państwo, i wszystkie, Szanowni Państwo, grzyby to grzyby medyczne. Te, które zbieramy, jak zaraz Wam pokażę, oczywiście są świetne, mają bardzo dużo zalet i są prozdrowotne, ale to nie są grzyby medyczne. A jeszcze jedną rzecz powiem, bardzo ważną. To, że dany gatunek, dane gatunki grzybów medycznych na świecie nie wykazują tylko jednego działania. Czyli jak ja sobie zbiorę jednego grzyba, to on nie jest tylko na jedną bolączkę. One mają tyle związków w sobie o wszechstronnym działaniu, że one mogą działać i przeciwbakteryjnie, czyli jak antybiotyk, i przeciwnowotworowo, i wspomagający układ odpornościowy. Tych działań może być
bardzo wiele. Tak jak powiedziałam, jednemu grzybowi można przypisać bardzo wiele właściwości. Co zawierają grzyby medyczne, a co tak interesuje naukowców? Na pierwszym miejscu, już tak pod względem chemicznym powiem Państwu, są to polisacharydy i kompleksy polisacharydowo-białkowe. I za chwileczkę pokażę Wam, jak biznes wykorzystuje dokładnie te wyniki naukowców i co wypuścił na rynek, a co jest oparte właśnie o polisacharydy. Te związki, szczególnie właśnie polisacharydy, które są w ścianie komórkowej grzybów, są to związki, którym się głównie przypisuje działanie przeciwnowotworowe. Ale w grzybach medycznych jest całe stado, jak to mówią nastolatki, tych związków bioaktywnych. Ogrom. Tego jest po prostu setki. I identyfikacja wszystkich związków występujących w danym gatunku grzyba jest praktycznie niemożliwa, bo jest ich za dużo. Oprócz tego ta różnorodność chemiczna jest uzależniona od drzewa, na którym występują. Więc jak ja sobie zbiorę jeden gatunek grzyba z danego gatunku drzewa, a ten sam gatunek grzyba zbiorę na przykład z wierzby, a nie z dębu, to jest kompletnie inny skład chemiczny. Więc tutaj po prostu jest ogromna fabryka. No i tak, w Azji, Japonia przoduje. No Chiny to jakby tak logicznie. Mykoterapia, czyli to leczenie z wykorzystaniem preparatów z grzybów, jest w szpitalach stosowana jako czwarta możliwość terapii onkologicznej. Poza chirurgią, radioterapią, chemioterapią, to właśnie mykoterapia, czyli leczenie lekami i preparatami z grzybów medycznych, po prostu jest to jak gdyby bardzo popularne. Jaki jest mechanizm działania przeciwnowotworowego? Albo wprost te związki działają na komórki nowotworowe, albo tak stymulują układ odpornościowy człowieka, że on sam jest w stanie bardziej walczyć z nowotworem. Pokażę Państwu kilka przykładów, oczywiście produktów, leków, które są na rynku. Lentinan, polisacharydy z twardnika japońskiego. Schizofylan, bardzo popularny w Polsce też grzyb, rozszczepka pospolita. Grifolan, z Grifole frondozy, też taki grzyb bardzo popularny w Polsce, też lek, frakcja polisacharydowa, na rynku dostępny. Kresin, najbardziej znany. Ten grzyb, myślę, że nawet teraz Państwo po tym moim wykładzie będziecie chodzili po lesie i będziecie patrzyli na te grzyby, pewnie które teraz do tej pory omijaliście, to jest bardzo popularny, bardzo powszechny i pospolity grzyb, też występujący oczywiście w Polsce i z niego wyizolowano te polisacharydy, które są lekiem przeciwnowotworowym, tak? To jest rośniak różnobarwny. No i zawsze dostaję takie pytanie, no świetnie, a czy takie zwykłe te grzyby to są bezwartościowe? No absolutnie nie, tylko nie możemy ich nazywać grzybami medycznymi. To są grzyby prozdrowotne i absolutnie pełnowartościowe. My odkąd prowadzimy badania, to jednak walczymy z takim stereotypem, że grzyby nie mają wartości. Absolutnie bzdura. Szanowni Państwo, te grzyby, które my jemy, albo jesteśmy jakby przyzwyczajeni do tego, że one są, no to albo są to grzyby leśne, mikoryzowe, które sobie zbieramy pod grzybki, tam kurki i sobie suszymy, zupa grzybowa i tak dalej. I proszę mi wierzyć, badania pokazują, to są badania naszych polskich naukowców, że kurka ma więcej beta-karotanu niż marchewka, że pieczarka czy boczniak ma tryptofan, który ma fenomenalne działanie przeciwdepresyjne, albo że boczniaki zawierają, tak jak i borowik, bardzo dużo lowastatyny, a lowastatyna to jest podstawowy związek stosowany w leczeniu miażdżycy, czyli w leczeniu, w terapii. Były takie badania w Japonii, 150 osobom w szpitalu, które miały hipercholesterolemię, czyli podwyższony poziom cholesterolu we krwi. Podawano codziennie 250 gramów zupy z boczniaków, flaszki z boczniaków w szpitalu w Japonii. No i okazało się, że po tym miesiącu mieli wzorowe wyniki cholesterolu. I to było coś fenomenalnego. Proszę Państwa, to teraz podpowiem Państwu z takiego konsumenckiego punktu widzenia. Jeżeli idziemy do sklepu, to zwróćmy uwagę na boczniaka, bo boczniak to grzyb medyczny. Oczywiście pieczarki też są super, ale boczniak jest grzybem medycznym. To jest fenomen wśród grzybów. On niestety jest trochę bez smaku. My wolimy te grzyby takie, które pachną jak grzyby. No ale po prostu tutaj jest coś za coś.
Więc ostatnie badania nad boczniakami, bo cały świat po prostu nad tym pracuje, no potwierdziły ewidentnie działanie przeciwdepresyjne ze względu na ergotioneinę, którą one zawierają, czyli taki antyoksydant zdrowego mózgu, można powiedzieć. Ja bym oczywiście mogła mówić mnóstwo na temat tych właściwości prozdrowotnych. Oczywiście jest pełno makro, mikroelementów, witamin. Biznes na przykład odchodzi teraz od pozyskiwania chityny, bo się ją pozyskiwało ze skorupiaków. Okazało się, że chityna występuje w grzybach i można po prostu z nich izolować chitynę, która jest wykorzystywana do produkcji leku glukozamina. Dla osób, które chorują na stawy, no to jest po prostu podstawowy związek chemiczny. No i tak zawsze też na koniec, popularno naukowo, pytają mnie ludzie, to jak my mamy te grzyby jeść? Oczywiście najlepiej je gotować, Szanowni Państwo. No i tak przyprowadziłam Państwa trochę popularno naukowo przez ten cały proces, przybliżyłam Wam, jak te grzyby w ogóle funkcjonują, te, które zbieramy, te, które tylko obserwujemy po prostu w środowisku. Pokażę teraz Państwu takie przykłady też, to zawsze myślę, że to tak fajnie wygląda. Ja co 2 lata jeżdżę na taki największy kongres grzybów medycznych na świecie, gdzie no, tam mam przyjemność prezentować wyniki naszych badań. Oczywiście to jest takie miejsce, gdzie 25% wszystkich uczestników to są naukowcy, a 75% to jest biznes. Bo przecież dzisiaj no tutaj jakby biznes ma inspirować się i ma współpracować z nauką. I absolutnie widać, jak biznes we współpracy z naukowcami różne ciekawe rzeczy robi. No, poza nalewkami, poza produktami klasy premium dotyczącymi grzybów, które są w 100% na przykład przez firmę Kappa Biotech sprzedawane w Stanach Zjednoczonych. One idą na pniu te produkty. Ostatnim właśnie takim hitem jest piwo. No i tylko ktoś mi mógł powiedzieć, no ale jak to piwo z grzybów, to coś nie bardzo. My wolimy piwo takie z chmielu. Ale oczywiście, że nie. Okazało się, że akurat ten przypadek dotyczy naukowca, który założył startup. Bardzo fajny w ogóle wymyślił pomysł, prosty, no bardzo. Zgłosił się do producenta piwa i powiedział, słuchajcie, ja prowadzę badania z grzybami medycznymi i chcę do tego piwa dodać ekstrakt, to jest słowo klucz, z grzyba medycznego, żeby to piwo było bardziej zdrowe. I tak też zrobił. Znalazł 30 chętnych studentów. Studenci byli przeszczęśliwi, mogąc testować to piwo. Przez 30 dni, pokazywał wyniki badań, przez 30 dni studenci musieli pić piwo, byli zachwyceni i badania dotyczyły, jak piwo z dodatkiem wyciągu z grzyba medycznego, czyli nie, że grzyba, tam nie było już nic grzyba, tam tylko były substancje wyciągnięte z grzyba, jak one poprawiały wydolność organizmu tych młodych mężczyzn. Oczywiście wydolność taką siłową. Okazało się, że po 30 dniach ta wydolność wzrosła o 15%. To jest bardzo dużo, więc no, oczywiście to piwo też dostaliśmy w gratisie. Kosmetyki klasy premium. Biznes spożywczy, czekoladki w środku, są wyciągi z grzybów, bo one coś zawierają, o czym Państwu zaraz poopowiadam. To nie ma grzyba w środku. Chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że to nie chodzi o to, że tam jest grzyb, bo jednak to tak trochę dziwnie wygląda. Nie, tam są związki, które są pochodzenia grzybowego. No i dobrze, co my robimy w tym instytucie, o którym trochę na początku Państwu powiedziałam? My stwierdziliśmy, że skoro cały świat naukowy ciągle bada te same grzyby, 20 gatunków w kółko, i ten świat, który się spotyka co 2 lata, ciągle rzeźbią te same gatunki. To my pomyśleliśmy sobie tak, po pierwsze, skoro mieszkamy w takim, a nie w innym miejscu, to będziemy badali te grzyby, które są u nas i będziemy znajdowali nowe grzyby medyczne dla świata. Więc już tak trochę przyzwyczailiśmy ten świat po prostu naukowy do tego, że jak spotykamy się na tych konferencjach, to zawsze my jakąś nowinkę przywieziemy, jakiś nowy grzyb medyczny odnajdziemy. I my idziemy po prostu tak trochę na przekór. My szukamy nowych dla nauki grzybów medycznych. I to wszystko spowodowało to, że przez te kilka lat, bo my te badania prowadzimy od 2017 roku, czyli to nie jest dużo, to jest 6 lat tylko, to, co zaczęliśmy na początku robić, to jakoś nie miało nazwy, no bo chodziliśmy, zbieraliśmy te grzyby, tam robiliśmy ekstrakty, badaliśmy je, no taka
nauka podstawowa troszkę była. No ale potem okazało się, że my mamy już tyle tego, mamy tak ogromny zasób, że po pierwsze postanowiliśmy za jedną z nagród, którą dostaliśmy, utworzyć po prostu coś, co samo w sobie będzie brandem. A więc założyliśmy Bank Ekstraktów z Grzybów, czyli Fungi Extract Bank. To jest znak towarowy europejski, który też zastrzegliśmy. I co to takiego jest? To jest to, co jest dla nas podstawą do realizowanych badań. To jest kolekcja, ja powiem Państwu wprost, nalewek. Tak? No bo ktoś nie wie może, co to są ekstrakty albo wyciągi, tak dziwnie brzmi. Natomiast jak powiemy, że my mamy w piwniczce mnóstwo nalewek, to każdy będzie wiedział, o co chodzi. Więc my mamy nalewki z grzybów, różnych grzybów, których nie ma nigdzie indziej na świecie. My mamy tyle tych nalewek, że my ich sami do końca naszego życia nie przebadamy i kolejne pokolenie też nie przebada. Ale one mają tę właściwość, że mogą latami, jak wiecie Państwo, stać. I może za jakiś czas ktoś jeszcze będzie z nich korzystał. No więc Fungi Extract Bank to kolekcja setek surowych ekstraktów z grzybów. To jest kolekcja wyciągów, a więc esencji związków bioaktywnych. Tutaj już widać po odporowaniu, jak one wyglądają. One leżą i czekają na badania. No i doszliśmy do takiego momentu, że stwierdziliśmy, no dobra, czy my mamy się zajmować tymi badaniami? Nie, bo my jesteśmy z lasu. To nie jest nasza rola. My możemy zebrać, zidentyfikować prawidłowo i zrobić nalewki, w cudzysłowie, odpowiednio, dobrze, na dobrym poziomie. Ale te wszystkie badania, które dalej realizujemy, to już nie jest nasza specjalizacja. My chcemy współpracować z tymi, którzy się znają na tym, co robią. A więc celem naszego banku i naszych projektów jest to, że my prowadzimy badania screeningowe, czyli przesiewowe. Po co? Ażeby szukać nowych związków bioaktywnych. Tych, które mogą być związkami o działaniu przeciwnowotworowym, wspomagającym terapię, nowymi potencjalnymi antybiotykami albo substancjami o właściwościach antybiotycznych. To jest nasz cel. A więc ja tutaj pokazałam kilka przykładów, bo za chwileczkę będę Państwu o tych innowacyjnych projektach mówić, w jakich kierunkach my idziemy. Pierwszy to oczywiście medycyna, tylko dlatego, że też przez przypadek po prostu jeden z projektów po prostu poszedł w kierunku medycznym i przeciwnowotworowym. Weterynaria, przemysł kosmetyczny, rolnictwo i przemysł spożywczy. To są na tę chwilę te, które my realizujemy, ale to nie są jedyne. Jak pokazałam Państwu różne produkty, które pokazuje biznes na tych naszych grzybowych konferencjach, to okazuje się, że tych kierunków wykorzystania związków bioaktywnych z grzybów może być ogrom. Może być po prostu ogrom. Ja sama mam 1000 pomysłów w głowie, gdzie można to wykorzystać, ale zwyczajnie już fizycznie nie dam rady tego wszystkiego poprowadzić. No oczywiście sama, na pewno nie, we współpracami jak najbardziej tak. Tak jak powiedziałam, to co my robimy, to robimy od 6 lat, od 2017 roku. Dobrze, to może tak przedstawię Państwu te innowacje i powiem, co my zrobiliśmy do tej pory, jakie co nowego odkryliśmy. To było pierwsze. Przypadek. Przypadek dlatego, że przez przypadek spotkałam koleżankę, panią profesor z Uniwersytetu Medycznego, dermatologa. No i tak zawsze przypadki. U nas były zawsze przypadki. I tak porozmawiałyśmy, czym się ona zajmuje, ja powiedziałam, co my robimy. Ona mówi, Ewa, to dawaj te ekstrakty, to my przetestujemy na komórkach przeciwnowotworowych. No dobra. I to był początek, to było 60 ekstraktów, teraz mamy ponad 400. I tak zrobiliśmy, przesiewowo. Okazał się jeden, jakoś wyjątkowo aktywny. Powtórzyliśmy to jeszcze raz. Potem zrobiliśmy oczywiście ze zgodą Komisji Bioetycznej badania na myszach z wyindukowanym, czyli w cudzysłowie wszczepionym nowotworem. A więc podaliśmy tą kompozycję, którą opracowaliśmy, myszom z wyindukowanym nowotworem jelita grubego. No i jakież było nasze zdziwienie, 2 razy to robiliśmy, kiedy okazało się, że te guzy albo zniknęły, albo się znacząco zmniejszyły. Więc po wielu bojach, bo proszę Państwa, samo prowadzenie badań nie jest może aż takim wyzwaniem, ale ich opatentowanie, a zwłaszcza badań biologicznych, komercjalizacja i wdrożenie, to jest dopiero challenge. I ci, którzy to robią, to wiedzą, ile to wymaga po prostu czasu i poświęceń. I tak naprawdę ile prawnych
również kłód pod nogi jest rzucany. Ale po tych dobrych kilku latach, w 2021 roku, czyli po 4 latach wreszcie, Europejski Urząd Patentowy stwierdził, dobra, jednak stwierdziliśmy, że okej, damy Wam patent na to, co żeście wynaleźli. To był też taki najbardziej medialny nasz patent. Jest napisane w trakcie komercjalizacji? Tak, bo jest. Dlatego, że to też są trudne rozmowy, bardzo. Bo jak sami wiemy, biznes farmaceutyczny, no, on lubi produkować leki i sprzedawać cały czas. Więc czy jest celem wyleczenie kogoś, nie wiem. Więc te rozmowy są trudne. Prowadzimy rozmowy z polską firmą farmaceutyczną od niedawnego czasu i wszystko idzie w dobrym kierunku. Czy dalej realizujemy ten projekt? Tak, dlatego że pokazywałam Państwu dzisiaj, że lekami mogą być frakcje, czyli części ekstraktu. Przeprowadziliśmy drugi projekt, którego efektem było stwierdzenie, co w tym ekstrakcie działa przeciwnowotworowo. Znaleźliśmy tę frakcję i teraz ta frakcja może już być produktem medycznym. Nie będę nazywała lekiem, bo nie lubię tego słowa, bo lek to jest po, wiecie Państwo, po całej ścieżce. Natomiast produktem medycznym wspierającym jak najbardziej. Kolejny projekt, pszczoły. To trudny był projekt. Mój dyrektor mojego instytutu jest zawodowym pszczelarzem i mówi, dobra, przetestujemy ekstrakty na pszczołach. A ekstrakty działają wybitnie przeciwbakteryjnie, czyli zawierają substancje antybakteryjne. Tak też zrobiliśmy. Przeprowadziliśmy badania na larwach, na pszczołach w ulu i co zrobiliśmy? I znaleźliśmy jeden kompletnie przypadkowo grzyb, który w lesie sobie tak spokojnie rósł i któremu nigdy wcześniej na całym świecie nikt takich właściwości nie przyporządkował. Że ma działanie wybitnie na bakterie, które powodują zgniecenie amerykańskiego pszczół. Ja myślę, że jak Państwo jeździcie, to widzicie czasem takie żółte tablice, strefa zapowietrzona, zgnielec amerykański. Co ma zrobić pszczelarz, u którego powstała taka choroba? Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale jedyną metodą do walki z tą chorobą jest spalenie ula. Walka z urzędem, spalenie ula. Na terenie Europy są zakazane antybiotyki. Nie można stosować innych absolutnie preparatów, więc mamy sytuację kuriozalną. W Europie nie mamy czym leczyć pszczół, trzeba je spalić. Więc stwierdziliśmy, że to coś nie bardzo. A więc dzięki pomocy Instytutu Innowacji i Technologii również przeprowadziliśmy badania, w ramach których opracowaliśmy kompozycję do leczenia pszczół, gotowy produkt. Ale potem się okazało, to też podzielę się z Państwem, że mimo, że my, naukowcy, tworzymy innowacje, to potem rynek może być na nas niegotowy, bo w Polsce nie ma gdzie tego wyprodukować. Nie ma takiej możliwości, żeby w takiej skali zrobić to, co my robimy w laboratorium, w skali przemysłowej. I co jest najśmieszniejsze, nie można tego zrobić w Europie, ani w Niemczech, ani w Hiszpanii, ani w Portugalii. Myśmy rozmawiali z topowymi badaczami. Pytamy się, jak wy wdrażacie swoje innowacje na rynek. Oni mówią, nie mamy gdzie produkować tego, co przebadamy i tego, co udowodnimy. I to jest jak gdyby ten problem. Dlaczego napisałem, że w trakcie komercjalizacji? Ano dlatego, że Politechnika Białostocka odkupiła patent od Instytutu Innowacji i Technologii i ten patent wylicencjonowała. Wylicencjonowała przedsiębiorcy, który w ramach Horyzontu złożył do akceleratora, EIC Akcelerator, ja jestem kierownikiem naukowym tego projektu, grant i mam nadzieję, bo po pierwszej ocenie dostaliśmy 2 razy excellent, a raz no. Niestety ten trzeci recenzent nie napisał dlaczego no, więc niestety nie mogliśmy się odwołać, bo tego zabraniają po prostu warunki tego konkursu i złożyliśmy kilka dni temu po raz drugi ten sam projekt. I mamy nadzieję, że dostaniemy tyle kasy, że będziemy mogli w województwie podlaskim wybudować fabrykę, która będzie produkowała ten lek jako pierwsza po prostu w Europie. Ten lek nie ma efektów ubocznych, nie szkodzi pszczołom, nie szkodzi ludziom i jest to gotowe rozwiązanie. Kolejny to jest projekt, którego wyniki badań są objęte klauzulą poufności. Koleżanka ze SGGW zadzwoniła do mnie i mówi: Ewa,
Ja słyszałam w telewizji o waszych badaniach. Ja zajmuję się krowami. Województwo podlaskie, ściana wschodnia, to wybitny producent bydła w sensie mlecznego i mleka i przetworów. Okazuje się, że straty spowodowane wystąpieniem zapalenia wymian u krów są ogromne. W Polsce, w Europie i na świecie krowy chorują, bo to powodują bakterie. Nie ma ich czym leczyć, bo są uodpornione na bakterie. I może przetestujemy wasze ekstrakty, może znajdziemy coś. I tak też zrobiliśmy. Napisałam projekt do Instytutu Innowacji i Technologii. Nieduży, 100 000. To przecież przy takich pieniądzach to jest naprawdę mało. Przetestowaliśmy, znaleźliśmy grzyba, który działa fenomenalnie, który działa lepiej niż najlepsze antybiotyki. Pochodzenia naturalnego, więc będzie to kompozycja. I sprawa na razie jest zatrzymana. Dlaczego? Wszystko mamy udowodnione, gotowe, ale nie ma gdzie tego wyprodukować. Więc to jest taka bolączka, jak gdyby tego. Tak jak powiedziałam Państwu, no to są wybrane przykładowe innowacje i jak gdyby przykłady tego. Natomiast ze względu na to, jak my jesteśmy w stanie połączyć badania podstawowe, bo w każdym moim projekcie ja zawsze piszę tą pierwszą część, ten pierwszy work package, ten pierwszy etap. Moi koledzy muszą pójść do lasu, znaleźć grzyby i je opisać. Wtedy dopiero my możemy mówić o dalszych badaniach aplikacyjnych. Więc taka moja też rada dla naukowców, którzy czasem borykają się z tym, nie dają nam pieniądze na badania podstawowe, a oczekują, że będą one aplikacyjne. Umieszczajcie Państwo te badania podstawowe w tych wielkich projektach aplikacyjnych. Bo to są małe pieniądze w porównaniu do całości grantu, ale po prostu bardzo ważne. I tym sposobem moi koledzy mogą odkrywać te nowe gatunki dla nauki. Po prostu. Prowadzimy ogrom współprac. W instytucie to na moich barkach jest ta współpraca międzynarodowa. Ja się z tego powodu cieszę, bo mamy zbudowany cały światowy już, nie tylko europejski, zespół ludzi, którzy się zajmują grzybami. I to w zakresie nauk podstawowych, i to w zakresie nauk aplikacyjnych. I to oni, Szanowni Państwo, przyjeżdżają do tej hajnówki, nawet dopytują się, macie może jakiś projekt, żebyśmy mogli do Was przyjechać i u Was się uczyć. Oni nas proszą, czy mogą do nas przyjechać i po prostu się różnych rzeczy uczyć. My również z przyjemnością jeździmy za granicę. Byliśmy w wielu miejscach, pokazujemy ludziom, co my robimy na tej naszej bioróżnorodności grzybowej, to oni otwierają oczy, że na przykład, powiem Państwu, byliśmy 3 razy w Ameryce Środkowej. Przecież wszyscy wiemy, że tam są lasy tropikalne. Jak my zobaczyliśmy, ile tam grzybów, to aż nam się gorąco zrobiło. Oni w ogóle nie zwracają na to uwagę. I oczywiście ich nie badają, nie ma żadnych specjalistów od tych badań. Ale pokazujemy, czym się zajmujemy, to oni bardzo chętnie z nami współpracują i tak jak na przykład największy uniwersytet prywatny w Gwatemali, świetnie wyposażony UVG, inicjują badania i prowadzą świetne badania grzybowe. Powiedziałam Państwu, że jakieś tam nagrody dostajemy. Dla mnie takim największym wyróżnieniem było to, że byłam na Expo w Dubaju razem jeszcze z jednym panem profesorem, którzy prezentowali województwo podlaskie i potencjał wdrożeniowy badań prowadzonych w województwie na skali międzynarodowej, więc to takie było naprawdę wyjątkowe. I tutaj jeszcze tak na koniec, tak trochę Państwa przeniosę, mam nadzieję, że mi się uda odtworzyć ten film. Nie wiem. Chyba nie. Poszło, ale nie ma dźwięku. Niestety chyba nie uda mi się tutaj tego dźwięku włączyć. I to tak właśnie na koniec mogę powiedzieć, że czasem, popatrzmy się sobie nawet na obrazki, czasem jak człowiek idzie do tego lasu, to tak trochę odpoczywa po tym kampusie w Białymstoku i ja czasem tak lubię się oderwać, bo inaczej człowiek w ogóle myśli po prostu. Ja jeszcze w międzyczasie, jak Państwo będziecie oglądali ten film, to powiem tylko taką rzecz, że, bo to jest bardzo częste pytanie biznesu. To jest podstawowe pytanie biznesu. No dobra, Wy macie te grzyby, poznajdujecie sobie je w tej puszczy, ale jak ma biznes to przełożyć na biznes? To musimy powiedzieć Państwu, że zawsze
Jest kilka rzeczy, które my musimy spełnić, jeżeli my mamy oferować coś dla biznesu. Po pierwsze, musimy sprawdzić, czy ten grzyb, którego aktywność odnaleźliśmy jako pierwsi na świecie, czy my możemy go wyhodować. Bo przemysł biotechnologiczny to nie będzie chodził z koszykami po lesie, tylko będzie szukał po prostu biotechnologii. Więc to jest pierwsza rzecz, którą zawsze sprawdzamy, bo potem dalej to nie ma sensu nawet prowadzić takiego projektu. Więc jeżeli uda się nam go wyhodować, a nie każdy grzyb uda się wyhodować, i to również trzeba mieć mykologów, biotechnologów, a ich jest niewielu, to jest taka unikalna wiedza, mogłabym powiedzieć. Co z tego, że Chińczycy wiedzą, jak wyhodować 20 tam grzybów ogólnie, a pozostałych nie wiedzą, bo nie mają takiej właśnie czegoś, takiej wisienki na torcie, można powiedzieć, w tej wiedzy. Więc jak udowodnimy, że jesteśmy w stanie go wyhodować, to kolejna rzecz, którą każdy człowiek zada. I zadaje zawsze takie pytanie, a czy ten wyhodowany to jest tak samo aktywny jak ten z lasu? No bo wiecie Państwo, człowiek ma taką naturę, że pomyśli, o, ten z lasu to jest ekstra, na pewno będzie działał, a ten wyhodowany sztucznie nie bardzo. No i tutaj są dwie odpowiedzi. Albo działa porównywalnie, bo tak nasze projekty pokazują, albo tak jak w przypadku projektu z krowami właśnie. Okazało się, że ten grzyb, który wyhodowaliśmy, ma jeszcze większą aktywność niż ten, który jest z lasu. Więc po pierwsze, czy da się go wyhodować, czy ma taką samą porównywalną aktywność i czy to pod względem genetycznym jest na pewno ten sam gatunek. Bo już na koniec, wiem, że już długo mówię, no ale chyba już zaraz będę kończyć. To jeszcze tylko na koniec podzielę się z Państwem taką historią w sumie, bo Chiny na grzybach stoją, na grzybach jadalnych i na grzybach leczniczych. I myślałam, że nawet te największe ośrodki, instytuty, całe miasta, które żyją z przemysłu i z biznesu grzybowego, no to, że mają oni to wszystko obcykane bardzo dobrze. Ale kuleje u nich nauka podstawowa. Dlaczego? Dostałam jakiś rok temu do recenzji publikację i było napisane tak. Gatunek grzyba, bardzo znany instytut, pełno ludzi i było napisane tak, że ten grzyb jako lek, no to odważnie, a nie tam produkt medyczny, tylko od razu lek do leczenia dny moczanowej. No, oczywiście zgodziłam się zrecenzować, czytam i zawsze na to zwracam uwagę, bo wiem, jak dużo błędów można popełnić właśnie przy identyfikacji grzybów. No i oni napisali coś takiego, a badań dosłownie tyle, taka była ta praca. Pod względem metodologicznym żadnych uwag, wszystkie badania na zwierzętach, wstępne na ludziach, no naprawdę super praca. Ale na samym początku napisali tak, że jakiś tam pan, numer jego, bo każdy mykolog ma swój numer, zidentyfikował ten grzyb na oko. O nie, myślę, to coś nie bardzo, że na oko. A ja oczywiście już jak trochę z moimi kolegami, mykologami powspółpracowałam, to ja wiem, jakie są metody identyfikacji i tu nie ma mowy na oko, to musi być genetyka, przede wszystkim, no oczywiście morfologia i genetyka. I jeszcze upewniłam się, mówię do Marka, Marek, ale w tej grupie to jest grupa, ta grupa grzybów, no to jest bardzo trudne do identyfikacji, nieprawdaż? On mówi tak. No to ja napisałam do tych ludzi, że praca świetna, tylko że ja bardzo proszę, żeby oni nie pisali jednak lek, bo to tak za poważnie brzmi. I druga sprawa, żeby oni dostarczyli potwierdzenie, że ten grzyb, który oni uważają, że może być lekiem na dnę moczanową, jest to na pewno ten gatunek. 3 miesiące nikt się nie odzywał. Po 3 miesiącach dostaje pracę. Inny tytuł, ale myślę sobie, o znowu dna moczanowa. Nie? I ja czytam, a to ta sama praca. Okazuje się, że oni, ten pan, co tam chodził po tym lesie, bez genetyki i bez jakiejś tam takiej lepszej wiedzy, źle zidentyfikował grzyba. Zupełnie. Był on z innej grupy, z innego rodzaju nawet. Więc zrobili badania genetyczne i mi napisali, dziękujemy za uwagi, my zrobiliśmy badania genetyczne i okazało się, że to jest zupełnie inny grzyb. Więc zobaczcie Państwo, jak w takich badaniach każdy etap musi być absolutnie mega ważny. I ten dotyczący badań podstawowych, i ten, który dotyczy aplikacji, wdrożeń i komercjalizacji wyników.
Dziękuję.